Baje jajo, baje jajo. Szybko myślę, że możesz sobie zamknąć, no? Będzie nam bezpiecznie. To dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku, jeżeli chodzi o nasze taczki. Ja jestem Karol, ze mną jest Bartek. Dzień dobry. A mamy tutaj 60 Patrola. Nie najpopularniejszego w Polsce, ale ten również jest nie gorszy. I sami zobaczcie jego historię i wszystko, co z nim związane. Patrol 60 został produkowany w latach od 87 do 97 roku. Miał dość ciekawą gamę silnikową, ponieważ miał tylko jedną benzynę 4.2, po czym miał jeszcze do tego diesla 4.2, bardzo pożądanego, i miał diesla 2.8, tak popularnego w tej części Europy i świata. Tam występowały różne wartości. 4.2 występowało uturbione, nieuturbione, 2.8 było tylko uturbione. Także opowiemy dzisiaj o tym Patrolu. 2.8 występuje w tym przypadku. Zaraz zobaczcie, co jest dalej. Jak to legenda głosi, na polskim rynku, a w szczególności na wspaniałym forum Patrolnieci, gdzie wszyscy sobie pomagają, że Patrol to musi kosztować tak przynajmniej 8 dych. Tak, to jest 8 dych to jest taka magiczna kwota, którą jeśli nie przekroczysz, to kupisz szczępa, nie? No to w ogóle po prostu. nie ma sensu. Nie ma sensu. Sprawdzamy dzisiaj, czy Patrol poniżej tej magicznej bariery nadaje się do jeżdżenia w polskim terenie. Zobaczymy. Bartek, powiedz mi, jak wyglądał początek przygody z tym oto przypadkiem, bo to nie jest Twój pierwszy Nissan. No nie jest mój pierwszy Nissan. Pierwszym Nissanem było Terrano, ale od zawsze gdzieś tam po głowie chodził mi Patrol. Więc przeglądałem ogłoszenia, tak wiesz, z bani, po prostu przeglądałem ogłoszenia, no i znalazłem ten egzemplarz tutaj niedaleko koło Krakowa. No okazało się, że jak pojechałem go obejrzeć, to okazało się, że jest w całkiem spoko stanie, bo blacha jak na Patrola to muszę przyznać, że jest wręcz idealna. Trzyma się. Silnikowo tam było trochę problemów na początku, natomiast no już dochodzę do konsensusu, żeby on działał tak jak powinien. Reszta mechanicznie wszystko fajnie, bardzo mi się to podoba, jak to auto w terenie jeździ. Oprócz Nissana miałeś jeszcze inne samochody. Co było przed? Oprócz Nissana miałem jeszcze Suzuki Samuraja na przykład. Czego w zasadzie nie miałeś? Wranglera. Ale Jeepa miałeś, nie? Ale Jeepa miałem, tak. No, to Grand Cherokee ZJ 4.0 benzynę. No jak zwykle w Jeepie był problem ze skrzynią, dyframi, także też musiałem się z tym uporać. To jak się uporałem, to auto było też mega, no tylko że zawsze marzył mi się Patrol, więc jest. Więc jest Patrol. No to zaczynamy, jeżeli chodzi o części do Patrola Y60. Jak widać, tutaj w sklepie nie mamy akurat pełnych półosi, ale możemy znaleźć sobie przeguby. Półosie akurat ciężko się ukręcają, raczej to jest kwestia przegubów. 113, 190, 100. Kolejna rzecz, czyli krzyżak wału, mamy 54 zł. Termostat. Termostat, no to tutaj jest, bym powiedział, w śmiesznie niskich cenach, czyli od 30 zł od Magneti Menelli. Końcówki drążka układu kierowniczego. Tak naprawdę najdroższy drążek mamy za 112, najtańszy mamy za 55, wróć, nawet za 36 zł. I ostatnia rzecz, która w Patrolu się chyba najczęściej psuje jako eksploatacja, czyli ułożyska kół. Tutaj mamy za 170, za 90, za 155, tutaj mamy za 330, to już jest SKF. Także do wyboru, do koloru trochę tego jest. Czym się kierowałeś, szukając Patrola za 25 koła? Czemu nie takiego za 50, za 80? Jak myślałeś, ile będzie trzeba tutaj wsadzić? Kupiłem Patrola za 25 koła, dlatego że te droższe są za drogie po prostu. A liczyłem się z tym, że coś będzie do zrobienia. Tak samo jak w tym za 25, tak i w tym za 50 na pewno coś się znajdzie. Większość rzeczy jestem w stanie zrobić sobie sam, więc po prostu to była dla mnie karta przetargowa, że mogłem kupić taniej i dołożyć niewiele i mieć takiego samego, jak są te za 50.
I tutaj mamy dość ciekawą historię z silnikami, ponieważ oryginalnie to był jaki silnik? 2.8 TD. Tak, ale nie, oryginalnie według dowodu. Według dowodu 4.2. 4.2, tak. Tak. I to chyba tam na winie też jest, nie? Bo tam na winie też jest... Nie sprawdzałem tego winu, wiesz? Nie, No i nawet... teraz siedzi 2.8. 2.8, tak. To 2.8, jak się okazuje, po moich drobnych modyfikacjach i skręceniu go tak, jak powinien być skręcony, okazał się całkiem spoko silnikiem, w dobrym stanie i nie ma tu na co narzekać. Ten też sobie radzi, no po zmianie tej turbiny, bo wsadziłem turbinę od Audi 2.5. A po zmianie tej turbiny ta charakterystyka pracy silnika się tak diametralnie zmieniła, że tym samochodem jeździ się jak współczesnym, normalnym dieslem na common railu. Ciągnie praktycznie od 1200-1400 obrotów do samej góry. No i w końcu ma wystarczającą moc, nie? Ja nie mówię, że tu jest mega dużo koni, ale jest wystarczająco, żeby można się płynnie przemieszczać. Dobra, to jest tak, silnik mamy, czyli generalnie wrzuciłeś turbinę i ta, znaczy no standardowo, czyli tu zostaje pompa mechaniczna, czyli jest pompa mechaniczna Tak, w oryginale i jest ICEK wrzucony na górę, jest turbina i coś jeszcze? No nie, no jest tam przykręcony na pompie troszeczkę dołożone dawki, no bo wiadomo, jak jest więcej powietrza, to musi być też więcej paliwa, nie? Na samym powietrzu nie pojedzie. Natomiast no, wcześniej ktoś, ten intercooler tu już był, nie? I ktoś w ogóle założył go w ten sposób, że do kolektora przykręcił kolanko od Volkswagena 1.9 TDI z taką malutką dziurką, malutką naprawdę. Czyli i to było tam rozwiercone wiertarką, wiesz, ten kolektor, ta dziura. Po prostu, no nie, no było to słabo zrobione, nie? Czyli zwężka, nie? Taka duża zwężka, no. Okay. No teraz to jest tak, jak ma być, nie? Jest przespawany wlot od góry kolektora, no i wszystko puszczone silikonem. Nie na silikonie, tylko w rurach silikonowych, tak? Tak. Bo żeby sobie ktoś nie pomyślał. Dobra, to silnik mamy generalnie tak ogarnięty. Tu on jest podniesiony. On jest podniesiony 2 cale na lowelsie i 2 cale na podkładki pod budą na ramię, nie? Więc łącznie mamy 4 cale. Czyli 2+2. Standardowo, nie? Standardowo. Myślę, że najrozsądniej chyba nic więcej tutaj nie potrzeba w tym samochodzie, żeby to się dobrze prowadziło w terenie. Jaki będzie plan? No, plan mamy na ten wąwóz, żeby go przejechać kilka razy wzdłuż i wszerz. To jest taki mój ulubiony tutaj odcinek testowy, gdzie testowałem wcześniej Terrano. No i Terrano poległo w jednym miejscu, ale w to miejsce nawet się patrolem nie wybieram, bo to jest po prostu 90 stopni w górę i jako, że jest dłuższy, to nie chcę nawet próbować, bo wiem co będzie, więc Ta rada. bez sensu. Z jedynki, Pokażesz. dwójki, z piątki? Z 6. Z R, jak rakietą. Nie, no wiesz, to można... Ja nie jestem typem takim, który musi, wiesz, od samego początku dzidować do przejechania. Tylko po prostu jak czegoś się... Zdziwiony. Jak czegoś gdzieś tam zaczyna się jakiś problem z przejechaniem, to wtedy trzeba dodać więcej gazu, żeby opona się oczyściła, nie? To wiesz, zamknąć oczy i wcisnąć gaz, to myślę, że potrafi każdy, nie? Tutaj masz bardzo fajne felgi. Tak, ameliniowe. tak. No i widzę, że są też sprzęgiełka. Tak, AVM te 745. Tak, te mocniejsze. No to już tak naprawdę Może ciężko. nie wystrzelą, nie? No powiem szczerze, to już jak wystrzeli, to już naprawdę trzeba mieć talent. Ale Jak na chociaż się razie- zdarzają, nie? Jak na razie zweryfikował się tylko jeden przegub, właśnie ten, gdzie stoisz, dzisiaj był wymieniany. No ale drugi też już zamówiłem na drugą stronę, bo też już tam go słychać dość mocno. Natomiast zamówiłem Spigeny, bo prawdopodobnie to jest najlepszy przegub do tego samochodu. Felgi mamy 15. No i masz BF-y.
Opona KM2, czyli opona jak i lubiana, jak i znienawidzona. Mhm. Znam gościa, który też jeździ na takich 37, A to nie na w takich. Jeepie. On nie ma takich. Nie? On ma KM3. Trójki? Tak. Ale też są słabe. Ale wiesz co, kurde, można mówić o nich co się chce, natomiast no jak się ten bieżnik oczyści, to one idą. Bo to właśnie, Znaczy one nie są złe, tylko to generalnie... właśnie w niedzielę mi się dało tam odczuć, że kurde stary, ja nawet nie wiem kiedy urwałem ten przegub w tych Dobczycach. I ja całe te Dobczyce przejechałem, połowę pewnie na samym tyle, nie? Te opony, generalnie te dwójki na pewno są lepsze od trójek, aczkolwiek to nie jest jakaś tam najcudowniejsza opona, jeżeli chodzi o MTK, nie? To jest chyba to jest bardzo popularna, bo Tak, BF sobie tak. zrobił renomę przede wszystkim białym napisem, no bo bądźmy szczerzy, inaczej innym rzeczom... Nie no, jakby nie biały napis, to bym ich nie miał. Nie? No oczywiście, że tak jest podstawa. Nie? Tylko ten biały napis. Tak, ale wiesz co, ja muszę przyznać jeszcze, że są dosyć ciche. To trzeba przyznać, że... To jest że ciekawe. Nie jest źle. Darkowe KM3 do cichych nie należą, ale to mówię, to zależy, bo KM2 jednak od KM3 się znacznie różni i dużo osób, które ma trójki, faktycznie zmienia na dwójki. Nawet szuka, tylko że tego już nie ma, nie? One już nie są też pierwszej świeżości, nie? Tam nie ma jakoś mega dużo bieżnika, natomiast naprawdę sobie fajnie radzą. Spoko. W błocie, A to są, w błocie ty jest okej. kupiłeś go na tych? Na tych, tak. Okej. Ja Nie, go bo w Terrano kupiłem. miałeś te same. W Terrano miałem jedynki. O, No. to jeszcze. W Terrano miałem jedynki, no ale on tam, wiesz, on tam miał spięty tył i w sumie na 35 to tam chyba nie miało znaczenia jaka opona. No jakby szosową się założyło, to ja myślę, że on też szedł tak samo, nie? Coś by tam zrobiło. I teraz tak, mamy tutaj skrzynię manualną. Manualną, pięciobiegową. Nie ten wspaniały automat, który jest tak bardzo pożądany w patrolach. No nie, no bo czterobiegowy automat jeszcze taki archaiczny. Plus 115 koni z 2.8. No to może mieć ciekawe wrażenie z jazdy. Marzenie, zwłaszcza po przesiadce z 4-litrowego Jeepa, nie? No, to jest... Nie, ten pięciobiegowy manual jest spoko, natomiast tutaj trochę jest tak średnio zestrojone, zestopniowane te przełożenia, bo chyba najgorsze jest z 3 na 4, nie? Bo to jest tak jakbyś przerzucasz z 3 na 4 i to jest tak jakby ktoś kółka ze Skyline'a wsadził, nie? Że tam masz 3,5 tysiąca obrotów i spadać na 2 na przykład, nie? Tak, bo teraz jest jeszcze pytanie a propos historii, co wspominaliśmy na początku. Czy nadal to są przełożenia 4, 6, 7, 5, czyli 2,8, czy są przełożenia te, które były z 4,2, czyli z tego co pamiętam to chyba 4,11. To myślę, żeby było za krótko. Znaczy w sensie za szybszy by był dużo niż jest, więc myślę, że tu jest to 4,625. Na temat tego, jak tutaj są zakresy, ile lecisz? No jest 2H, 4H luz i 4 low, czyli tak jak praktycznie w każdej terenówce. Z tym, że tutaj można... Jak w każdej prawdziwej terenówce. Jak w każdej prawdziwej terenówce, tak. Z tym, że tutaj można tam dopinać przód tam chyba do 50 km na godzinę, nie zatrzymując się. Że tak mówi instrukcja, nie? Gdzieś to chyba nawet pisze. Rozumiesz, ale nie, no wszystko działa fajnie, płynnie i bez jakichś większych problemów. Tutaj co prawda na lewarku odbiegów jest luz, ale to się załatwi tym kompletem naprawczym, zestawem tam kulki i tego pina. Rzuć sprzęgło. No jest. To już jest jeden. A! To jest luz. To jest jeden. Rozumiem, że... Czekaj, patrzymy na amplitudę. To mamy luz. To mamy jeden. To mamy... Dobra, na 4 nie ma takiego dramatu. Wrzucam w steka. Jest wyczuwalne. Jest lekko wyczuwalny luz, że tak to ujmę. Ale masz dużą tolerancję przy wbijaniu biegów, bo nie musisz się zastanawiać, żeby było idealnie. Tak.
I co, z tyłu jest tak, z tyłu jeszcze jest blokada Difflock? Z tyłu jest niedziałający Difflock. Okej, a z przodu masz otwarty most. Otwarty, tak. Okej, będziesz klepał... Znaczy jest pomysł na LSD z Terrano. No. Do tyłu zobaczymy, co tam jest, co tam się podziało w tym Difflocku, Czy wiesz, że przeskakuje. no masz dwie opcje, Albo koronka, albo widełki, nie? No, a jeżeli jest tam problem, jeżeli będzie problem, to trzeba to po prostu wyrwać i założyć, moim zdaniem lepiej jest założyć normalną blokadę. To normy spalin to nie będę? No, Euro 6D. Euro 6D, jak proszę pana. Ja do Krakowa wjeżdżam teraz śpiewająco, człowieku, jeszcze tam, wiesz, przeładowuję na 3. No, także tak. Spalanie. Tak, żona będzie oglądać, więc ten samochód pali 12 litrów. Dobra, a teraz dla widzów ile faktycznie, nie, tak z 18 pewnie będzie palił. 20. 20. No tak lepiej, no. Ja wiem jak po trasie, ja z tym silnikiem jak byłem na Bośnie, no to tak jak ino po gazie, to tak z 15 mi wyszło z kalkulatora, nie? No, Żeby ja tutaj, wiesz, jeżdżę raczej dynamicznie, więc tak 30 litrów, 150 km, to jest taka norma. I, wiesz, ale wiem, ale zawsze jest to samo, bo tankujesz za 100, nie? Tak? to za czysta, powiedzmy. Okej, tankujesz za 300. No to wiesz jak jest, no to tak jakby norma. No wiesz, no, tak niestety te 2.8 to jest niestety jego wada i... Wiesz, nie tankuję do pełna, bo nie wiadomo, czy bak jest niezardzewiały i szczelny, nie? A szkoda patrzeć na te wypalane. Dokładnie. Zasięg jest ile chcesz. Zasięg na pewno dłuższy, większy niż w elektryku, nie? Zasięg. Czekaj, przyjmijmy teoretyczną wersję, czyli jeżeli mamy bak 90-litrowy, Tak, mamy. pali 20 litrów, Tak, czyli mamy, Jakieś 450 km. tak. no gdzieś tak. Znaczy wiesz, jak jedziesz w trasę, to na pewno on nie spali 20, nie? Więc najlepsza prędkość to jest 5 i 90, nie? I teraz z tą turbiną ta 5 i 90 to w końcu jest normalna jazda, a nie jakaś tam męka, że wiesz, Nie zażynasz. że spadają ci obroty, gaz jest wciśnięty do końca, turbo nie pompuje, no bo nie pompuje, bo to jeszcze nie jego zakres, nie? I już trzeba redukować na 4. Jest niedużo lepiej, więc jak kogoś chcesz wyprzedzić, to najlepiej od razu na 3, nie? No tutaj tak już nie jest. Tutaj po prostu się wciska gaz i on jedzie, nie? Na ciebie koła. W lewo koła, w lewo. W lewo koła, bo masz cały czas skręcone w prawo. Lewo koła. Kolejną. Oświetlenie. Co poza tym, że tak czasem nie świeci? Co jeszcze mam powiedzieć? Czasem świeci. Poczekaj, co Czasem zmieniłeś? świeci. Bo zmieniałeś... Nic, ja tu nic nie zmieniałem. Stary. Nie, lampki. To jest wszystko, lampy przednie, tak. No to lampy przednie to Lampy pamiętam. przednie są z ringami i 2 LED, znaczy jeden LED bar z przodu i 2 LEDy jeszcze na górze na bagażniku. To jest do przodu, no do tyłu są 2 małe LEDy włączane przy włączeniu wstecznego. Dają radę wystarczająco. Nie, one są spoko. Nic chyba więcej nie potrzebuję tutaj. Myślałem jeszcze o założeniu, wiesz, na boki po jednym takim, bo mam 2 wolne przyciski, może jak tam się będę, wiesz, wybierał gdzieś na nocowanie, to żeby mieć takie dodatkowe oświetlenie. No to się przydaje jakieś takie... Zderzaki, bo to są oryginały? Zderzaki to są, tak, to są oryginalne, na takich wyszedł z fabryki. Tak, z montażem pod wyciągarkę. Tak. Nie, no z przodu mamy po prostu stalowy zderzak z bulbarem, jeszcze z osłonami na lampy. Też zastanawiałem się, czy tego nie usunąć, ale po ostatniej wycieczce w błoto dlaczego? Ucieszyłem się, że je mam, więc na pewno ich nie będę ruszał. Wiesz co, bo trochę zasłaniają ten najładniejszy przód, nie?
ten grill i te lampy. I to mi tak... nie chciałem go nigdy aż tak gnoić, wiesz, i jeździć, przewracać drzew. Ale wyszło inaczej? Ale wyszło trochę inaczej ostatnio, więc doszedłem do wniosku, że zostawiam to w spokoju i niech sobie będzie tak, jak jest. No i z tyłu zwykły stalowy zderzak, nie? Klasyka. A Zwykły ty masz stalowy koło zderzak. na Ja drzwiach? mam koło, tak, na drzwiach, na oryginalnym wieszaku. Widzę, że przywiozłeś nam pamiątkę. Tak, to dobczyce. Gdzie to jest? Jest pamiątka. Zostawiam. Tak, zderzak stalowy no to klasyka. Drabinka też dołożona. No i widzę, że też jest bagażnik dachowy. Jest, który też już przerobiłem troszeczkę. Co, no i progi widzę, że ułowe. Progi, tak, łuła. Fajne, mocne. Podnosiłeś za nie? Tak, wytrzymują high lifta. Pytam, bo u mnie bywało, na początku była wersja taka, że miało wytrzymać, a potem się okazało, że nie miał, że był, tak się trochę podginałem. Jak jesteśmy przy progach, to tutaj możesz zerknąć też na ramę. O No, dziwo jest. Rama jest. Dziwo Znaczy jest. 60 w ogóle miała mniejszy problem z ramą niż 61. No, w 61 po prostu gniło wszystko, a w 60 po prostu gniła buda, nie? I tak jest. Jakie ma wyposażenie, takie jak na lata 80. No, ten patrol akurat, To nie mój. jest fajnie wyposażony, bo ma 4 elektryczne szyby, elektryczne lusterka, centralny, ogrzewanie do tyłu, zegarek. Brakuje tylko klimatyzacji w zasadzie. Brakuje klimatyzacji, tak, z pełnego wyposażenia. Ta pizzerka też jest inna, nie? Bo w większości patroli jest taka jodełka jakaś zwykła, a tutaj jest... Materiałowa, nie welurowa. Tak, a tu jest welur. Hak masz klasyczny europejski, czy jest hamburgerski? Nie, europejski. Klasyczny europejski. Hak jest, natomiast nie ma wiązki do haka, wiesz? Bo gdzieś musiała zostać poprzedniemu właścicielowi. Okej, ale jest. Natomiast jest, tak. No wiesz, kable też są gdzieś, więc bez problemu można to podłączyć. Natomiast na razie jeszcze go nie potrzebowałem, więc nie myślałem o tym. No i jeszcze masz moją starą... Przepraszam najmocniej. Okay. No jednak 35 cali to nie 31 jak w oryginale, nie? Czyli jeszcze masz kawałek mojej starej zabudowy, nie? Tak. No widzę, że się sprawdza. Sprawdza się, natomiast no, też jak w miarę wolnego czasu będę próbował ją zrobić tu te szuflady. No i podokańczać to tak, jak powinno być, bo tam za fotelami jeszcze jest dobre 35 cm, wiesz, wolnej przestrzeni. I to też fajnie by było zabudować, żeby tam były jakieś zamykane półki, w które można coś włożyć, a nie tak losowo powrzucane gadżety, nie? Bo nie było tak, że był materac i po prostu ten materac się tak wsuwało i się go stawiało. Aha. Dlatego tam był, wiesz, dlatego było, bo to było tak, że się go stawiało, to się otwierało, wyciągało się, no tak, taki był pomysł na całość, nie? No, ale ogólnie bardzo fajnie siadła ta zabudowa, więc... Jak to jest zabudowa z 61 i siadło do 60. Tak. I no plan jest jeszcze, wiesz, na różne takie tam gadżety wyprawowe, bo chciałbym sobie też to wypasto założyć. Myślę, że się zmieści tam w błotniku pod blachą, nie? W 61 wchodzi bez problemu, natomiast... Bo w 61 to wchodzi i tam jeszcze jest tyle miejsca, że jest idzie echo jeszcze, wiem. No, idzie tyle, że z rodziny idzie założyć w tym błotniku. Myślę, że wejdzie. Myślę, że wejdzie. Zobaczymy, pomierzymy, zobaczymy. To teraz tak, a propos wad. Jakie widzisz wady, jeżeli chodzi o patrola? Tak, no. Co? Nie, no, ale tak serio, jakie widzisz wady, jeżeli chodzi porównując do tych aut? Wiesz co, no kurde, na pewno spalanie, nie? To jest wada, bo twój z BM-ką pali trochę mniej, nie? Zdecydowanie. Tak. Trochę szybciej od światła się odpływa. Trochę szybciej, tak. No ale powiedzmy, że kwestia spalania, no to jest jakby najważniejsze w tym wszystkim, tak, no? Tak. W tej ekonomii. Czy tu są jakieś wady? Chyba nie, bo to jest taki samochód terenowy, który
no, który jest kwintesencją, nie? I tak powinna wyglądać terenówka, więc to, że dużo pali, no tak, jest to wada. To, że jest tam słabawy, teraz już mniej. No to jest ta wada właśnie. Ale wiesz, nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o zawieszenie, o układ kierowniczy, o hamulce, o sprzęgło, bo tutaj jeśli chodzi o sprzęgło, to do sprzęgła jest serwo tak jak do hamulca, więc sprzęgło wciskasz, wiesz, jednym palcem, nie? No tak. No wszystko jest takie, jak powinna mieć terenówka. No, Znaczy jest hamulce- toporne, solidne i Znaczy wiesz, hamulce jedynie, nie? Bo te hamulce w 60 faktycznie jak zaczynasz się mocniej rozpędzać, to... no jest jeden tłoczek, nie? W przodu. Terrano dwójce seryjnie były 2 tłoczki. Znaczy, no bo tak, to co tu jest z przodu, to w 61 poszło do tyłu, a z przodu założyli 2 tłoki. Jakie jest główne przeznaczenie tego samochodu u Ciebie? Bo to nie jest twoje daily. To jest moje daily, żona z tym walczy, ale ja uwielbiam nim jeździć na co dzień. Jeżdżę nim do pracy. Przynajmniej zawsze możesz jak zaparkować. Natomiast tak. Natomiast jego przeznaczenie jest takie, że no na razie tam jakaś turystyka offroadowa, ale planuję też dalsze wyjazdy, no bo chciałbym się przejechać nim gdzieś tam w stronę Bałkanów i tamtych rejonów. Pozwiedzać, pojeździć. No wiesz, no, w zasadzie to ogranicza się tylko i wyłącznie ilość paliwa w baku, nie? Więc a propos tematu kupienia terenówki, jeżeli sobie kupisz terenówkę jakąkolwiek w zasadzie, chyba poza nową, chociaż nowe też miewają problemy, zawsze musisz w niej coś pogrzebać, albo chociaż umieć pogrzebać, a jeżeli nie umiesz pogrzebać, to wypadałoby, żebyś miał znajomego mechanika, któremu też zostawisz worek pieniędzy, a jeżeli nie zostawisz mu worka pieniędzy, to będziesz miał bardzo długie terminy i też musisz mieć cierpliwość. Zawsze terenówka wymaga jakichś wyrzeczeń, ale podstawy znajomości technicznej jednak moim zdaniem są niezbędne. Tak. To nie jest też tak, że kupisz sobie Patrola, najlepszą terenówkę na świecie i możesz uznać, że masz święty spokój. Nie. No nie, zdecydowanie nie. To jest samochód tak jak każdy inny i tak jak każdy inny samochód się psuje, nie? I zużywa. Znaczy tak, Więc... są elementy, które się psują mniej, ale wszystkie trzeba serwisować, więc nawet głupia sprawa z wymianą oleju też jest Tak. jakby istotna. No i trzeba mieć na względzie, że tego oleju tu jest więcej, nie? Ale wracając do tematu pancerności, to ostatnio właśnie tutaj 2 tygodnie temu jechałem z żoną i urwałem ten przegub z przodu, który już stukał odkąd go kupiłem, nie? Więc to było jakby kwestia czasu. No i, no i oczywiście drobna uwaga ze strony żony. Przecież miał się nie psuć. Także no nie będzie się nie psuł, będzie się psuł. Jak się będzie jeździć, to się będzie psuł. Znaczy jest parę odpowiedzi na ten komentarz, ale można potem spać przez miesiąc na kanapie. Asumując całą sprawę. Założenie było takie, czy da się kupić Patrola za 24 000, 60 i w dodatku długą i żeby było... Osobową, z niskim dachem. Z osobową, z niskim dachem, tak. I żeby dało, żeby jeździło, było w miarę sprawne i nie było przerdzewiałe, żeby nie było przerdzewiane do tego stopnia, żeby robić podłogę we Flintstonach. Czyli z nakładem pracy da się zrobić. Niewielkim, bo ten samochód jeździł całkiem sprawnie, wszystko było ok. Natomiast no wiadomo, że jak się już ma jakiś samochód, przynajmniej ja tak mam, jak już mam jakiś samochód, to cały czas chcę coś w nim usprawniać, ulepszać i poprawiać. No i tutaj tak się stało, nie? Że kilka rzeczy poprawiłem, kilka rzeczy wymieniłem, naprawiłem i to auto teraz nie różni się niczym od tych za 40, za 60. Niczym, zdecydowanie niczym. No, myślę, Ma takie że... same śrubki, taką samą blachę. No myślę, że kwestia jest, no może tam w kwestii po prostu wizualnej, może tam jakieś tam drobnostki, nie? Ale to tak jakbym powiedział szczegóły, które będą. No wiadomo, że kwestia nakładu pracy, no ale spoko. Przynajmniej będziemy tutaj rozmawiać o autach, które mają potencjał, no tylko, że to jest auto też dla osoby, która miała właśnie wiedzę, żeby ten temat ogarnąć. No, jakieś tam pojęcie. I umiejętności. I jakieś tam umiejętności. I chęci. Wielkie, no, ogromne, tak, zdecydowanie. To jak widać, Patrol to niekoniecznie musi być wydatek dziesiątek tysięcy
zł. Jak widać, Patrol może być rozwiązaniem, które jest tańsze. Wiadomo, że wymaga pewnych kompromisów i własnej pracy, przede wszystkim własnej pracy, bo to było auto, które trzeba było troszeczkę ogarnąć. No jak widać, jeździ, śmiga, gra i cieszy. I cieszy. I przede wszystkim się nie psuje, nie? Tak jak na przykład Jeep. Jak na przykład Jeep. Nie podoba mi się to wskazanie.